Buongiorno, buonasera moi kochani, z tej strony Farmer6812 i zapraszam na mój Hof Bergman. Słuchajcie, e, strasznie ciemno się zrobiło, godzina 17 październik i ciemno jest straszliwie. Widzę, że mamy troszkę tutaj rzeczy na sprzedaż, ale w październiku ja już tego nie będę sprzedawał. Przeskoczymy do listopada. Mam nadzieję, że nasze zwierzątka tutaj nie pomrą. Jeszcze tylko załatwimy tą ładowareczkę. Załadujemy sobie trochę kamienia wapiennego. Sekundkę. Muszę sterowanie łyżką poprawić. O, mamy to. Kamień się kończy, więc tutaj mu troszeczkę dorzucimy. Czy kończy? Czy się kończy, to w sumie nie wiem, ale o właśnie. Tak śmiesznie to zrobimy. Bardzo niefajnie. Trzeba by tą maszynę chyba najpierw włączyć, tak myślę. Wyszedłem trochę z sprawy. A skąd to powitanie? Powitanie otóż, moi mili, stąd, że... O, dosypaliśmy troszeczkę. Ok. Jest 8000. Dobra, ja myślę, że będę mógł przewinąć, bo zwierzaki widzę, że mają pokarm. Chociaż nie wszystkie, bo tutaj na tym polu to nie bardzo. Dobra, to dorzucimy naszym krówkom. Tylko musimy się tam dostać. Tak, to będzie tutaj. Zamkniemy im to na noc. No, zamykaj. Dobra, w przyczepie jest, widzę, sianko. Tylko musimy użyć wody, jeszcze możemy dolać. Ile się zmieści? Dobra. Jedźmy w takim razie do przyczepy. Światełka. Już się naprawdę ciemno zrobiło. O, wcielaka jakiegoś bym się tutaj wpakował. Zaczepimy. Jest. Myślę, że możemy wyładować. Ile tutaj można? No praktycznie cała przyczepa siana wyszła i już mamy, no myślę, że taka pojemność, taki zapas jest wystarczający. Dobrze, moi mili, no to ja wrócę teraz do mojego namiociku. Gdzież on tutaj jest? To jest tak ciemno, że go nie mogę po prostu zlokalizować. O, tu jesteśmy. No i się prześpimy do następnego poranka. Tutaj niestety O, to ciekawa jest maszynka. Tylko 40 000. Taki dziwny klas. O, Xerion, kurczę. No, on by tutaj miał już, powiem tak, dosyć niezłe parametry. Bo jak widzę, jakie on ma tutaj... Czekajcie. Teoretycznie 250 kucy to jest minimum, jaka tutaj jest w tej chwili dostępna. 250 kucy to jest sporo. Można mu... Co to za oznakowanie? Zanim będę dalej opowiadał... Aha. Zanim będę dalej opowiadał, to gaśnica...
światła dodatkowe z przodu, z tyłu, wszystkie światła. Szyby z filtrem, fajnie. Zużycie naklejek nowych, chlapacze. No pewnie, że z chlapaczami. Zresztą one wiele nie kosztują. Pinofix. Zaczepy Pinofix. A co to jest? K80 Pinofix. No nie wiem, niech by były K80. Animacje Interactive Control jest ok. No i reszta myślę, że no fajny ciągnik. Tylko czy ja chcę wydać 42 000 na takiego Xeriona? No bo to już taka konkretna maszynka, słuchajcie. Bo ja w tej chwili mam takiego woła roboczego. Deutschfara, ale on ma tylko 143 kuce. Ten ma 150, one są porównywalne. No i tutaj się fartownie do mnie uśmiechnęło szczęście z tą wyprzedażą klasa. 5,5 tysiąca i nie wiem co tutaj dostaję. Dostaję tutaj chyba lepszy silnik serią 3000, więc będę zgadywał, że no plus 8. No nie jest drogi. A czekajcie, zobaczmy ile takich serią 3000 nowy kosztuje. Podejrzewam, że z połowa ceny. No właśnie, to jest 85 tysięcy nowy. Taki zmodowany Xerion. Do 315 kucy. To 250 uważam, że już jest zupełnie wystarczające. Czy coś do niego można tutaj dołożyć? I dlaczego on ma z tyłu takie cośki tutaj? No po prostu taki jest chyba. Ciekawy klas z Xerion. Takim jeszcze nie jeździłem, słuchajcie. Więc myślę, że zanim prześpimy się, ja bym go wziął. Nie jeździłem takim dziwnym sprzętem, więc ja bym go poprosił. Konfiguracja kół standard. A czy ja będę mógł zrobić jakieś inne koła? O, jak weźmiemy Michelinki, to możemy mieć szerokie opony, no. Albo standard. O, a weźmiemy Continentale, to mamy standard, Mitas. Mamy szerokie albo standard. No, dobra, niech będą takie. I niech one nawet będą w standardzie. Wziąłbym jeszcze dodatkowe oświetlenie robocze. Szyby z filtrami ok. Oznakowanie poproszę. Niech będzie, że euro. Albo wszystko. Ok. Zużycie naklejek nie. Niech będą jak nowe. Chlapacze tak. Zaczepy K80 i reszta mi pasuje, bo ten zaczep chyba tylko tym się to różni, że tutaj jest dodatkowy ten taki zaczep. No, może mi pasować. Słuchajcie, wezmę tego Xeriona. Ja nie wiem, ale te ostatnie odcinki to zakup samych sprzętów. Więc tylko jeszcze mam nadzieję, że mam wyzerowane miejsce, gdzie ta maszyna się pojawi. I jeszcze byśmy na nią rzucili okiem, gdzie ona jest.
No i myjki też moglibyśmy powoli pokupować, tak myślę. Zobaczcie, same fajne maszyny mam. No, daję radę. Daję radę. A zerknijmy, co my tu mamy. Interactive. Drzwiczki. No, sympatycznie. Tu coś jeszcze mamy. Interactive. Oczywiście jest to maszyna zmodowana i tego moda sobie tutaj widzę, że obejrzymy, jak on będzie funkcjonował. Bardzo ciekawe. Rzadko jeżdżę takimi maszynami. No dobra, to spróbujmy wsiąść. Zobaczmy, co my tu możemy od środka zrobić. Mamy kierunkowskazy. Lewy, prawy, tak? Aha, to jest lewy akurat. A to te strzałki są tutaj oszukane troszeczkę. Dobra, ale mamy. Tu mamy maszynkę odpaloną. Dobra. Na kluczyk. Mamy zgaszenie. Co tutaj jeszcze jest w tym modzie? Możemy sobie troszkę uchylić szybkę. Tu jest kogucik pewnie. Tak, fajusio. To co to będzie? W sumie nie wiem. O, kościoła mi się skręcają. Tylko nie wiem, co to znaczy. Jeśli wiecie, to mi powiedzcie, bo nie wiem w sumie dlaczego. To też nie wiem, co to jest. A to wygląda chyba awaryjne. O! Tak, to było awaryjne. Oświetlenie. To mówiłem, że nie wiem. Tu mam szereg ikonek. Jeszcze na górze jest szereg opcji. Zobaczcie. Dobra, musimy wyłączyć, bo to idzie na YouTube'a. Dobra. A jak to całkowicie wyłączyć? Przyznam szczerze, że nie wiem. No chyba, że teraz wyłączyłem. O! Jaka fajna. Tak, tu są światełka. Tu też są światełka. A tu są z tyłu światełka. No, muszę przyznać, że bardzo fajnie zrobiony modzik. Dobra, a to wygląda na oświetlenie kabiny. Cóż muszę powiedzieć, bardzo sympatyczna rzecz. Fajny traktorek. No, tylko trochę pieniążków mnie kosztował, ale już mamy całkiem fajnego wała roboczego, myślę, którego możemy używać. Możemy go odpalić, skoro już mamy ten kluczyk. I podjechać nim, jakieś naprawy drobne wykonać. No, on się tutaj cały zmieści. O, się nie zmieści chyba. Jest za wysoki? No, za wysoki jest. Tak, coś podejrzewałem. Ale to nic nie szkodzi.
bo możemy sobie go już w tym miejscu też naprawić. Stan lakieru, stan napraw. Oczywiście. Bardzo fajny traktor. Bardzo fajny. Podoba mi się. Takim chyba na żadnej serii jeszcze nie jeździłem. No ale to nic, słuchajcie. My go tutaj mamy, tylko go weźmiemy z tych drzwi, przestawimy. Skoro już mamy ten kluczyk, to pobawmy się kluczykiem. Ten kolor trochę taki dziwny, nie? Przez tą szybę przyciemnianą, no ale to nic, ok. Dobra, trochę taki też cichy jest, no ale to też nie jest dużą tutaj wadą. Słuchajcie, dobra, wróćmy do... wróćmy na nasze ogródki działkowe. Się zmierzcha, więc musimy się przespać. Gdzie my tu mamy? Tak, tutaj. Idziemy spać i wstajemy o 9 i bierzemy się do roboty. O 9, bo nie chcę po ciemku pracować. Jeszcze raz, skąd to przywitanie? Buonasera wieczorkiem albo buongiorno do wieczorka, przed wieczorkiem. Rano, po południu. Otóż ostatnie parę dni spędziłem w Kalabrii. Kalabria to jest taki fragment Włoch, który leży na samym końcu buta włoskiego. Jak popatrzycie na... No i tu znowu mamy problem z wodą. Jak popatrzycie... A, my tutaj wody nie mamy w ogóle. Dobra, chcemy mieć wodę dla roślinek, więc weźmiemy... Kurczę, konewka. Weźmiemy konewkę i chociaż trochę podlejemy. O właśnie, żeby te nasze tutaj winogrona rosły. A wracając do moich przygód w Kalabrii, otóż miałem takie króciutkie wakacje, stąd te odcinki się rzadziej pojawiały. Mam taką nadzieję, że troszeczkę teraz będą pojawiały się częściej. To się jeszcze okaże, ale taką mam nadzieję. Dobra, konewka niech sobie zostanie z tą wodą, a ja bym jednak chciał napełnić... O, to tutaj narzędzie. Tak, podnieść go nie mogę, to trochę szkoda, ale tutaj dużo chyba upraw będzie podlegało. No, tak, wody coraz mniej, zielona cebulka. Myślę, że tutaj trzeba z jakąś cysterną przyjechać, to wszystko znowu podlać. Tak więc 47 000 mam. O, to zarobiłem na czymś. Na czym myśmy zarobili? Czy ja to jestem w stanie zobaczyć? Finanse. Dochód z biogazowni 30 000. A właśnie, co tam w usługach? Orka za 5. Zbiór plonów. No może coś się jeszcze pokaże ciekawego. Dobra, a wracając do Kalabrii, no to poszukajcie sobie na mapce. Jest to końcówka buta włoskiego. Patrz tego kozaka wielkiego włoskiego. Patrząc z naszego punktu widzenia, to są prawie że same paluszki. I ja byłem w kilku miejscowościach w Kalabrii, ale generalnie bazę miałem w miejscowości o nazwie Tropea. I to jest jedna z ładniejszych miejscowości w Kalabrii, jeśli nie najładniejszych, jak niektórzy mówią. No, powiem otwarcie, że turystycznie jest to super miejsce. Może nie dla małych dzieci, z uwagi na to, że plaża od razu, przynajmniej na tych plażach, na których ja byłem, to woda jest dosyć głęboka. Trzeba bardzo patrzeć na te dzieciaczki, żeby za daleko nie wchodziły w wodę, ale woda jest, słuchajcie, zarąbista po prostu. No, ciepła, przejrzysta, oh my godness. Ciepła, przejrzysta, klarowna, no po prostu niemożliwa. Dobra.
I teraz tak, skąd ja się tam wziąłem? No to zasługa mojej kochanej małżonki, która oczywiście kupiła 2 bilety lotnicze do miejscowości Lamezia La Spezia i mówi, to teraz wymyśl, co my tam będziemy robić. No i zaczęło się wymyślanie. No głównie pojechaliśmy odpoczywać i jak żeśmy dolecieli do tej Lamezji, z Polski są loty. Można poszukać, z której miejscowości. Czekajcie, bo się troszkę zakatapućkałem. Ja chciałem zobaczyć, jak ta produkcja tu wygląda w mleczarni. No to tego mleka dużo nie spadło. Wszystko jest w mleczarni. Dobra, to już się za to bierzemy. Przede wszystkim bierzemy się za rzecz numer 1. To jest tutaj za produkcję wapna, bo to jest nasz jeden z główniejszych dochodów. Także słuchajcie, lecicie sobie do Lamezia La Spezia. Lamezia La Spezia wsiadacie w pociąg. Pociąg jedzie niecałą godzinkę, około godziny, może tak. I jesteście w miejscowości Tropea. Inne ciekawe miejscowości na tym wybrzeżu to obok Tropei zaraz jest miejscowość, faktycznie przed Tropeją, od Lamezji. Wyszła mi teraz nazwa z głowy, ale jest też bardzo ciekawa, dużo spokojniejsza i ma jedną z piękniejszych, jak mówią, plaż na tym wybrzeżu. W ogóle całe to wybrzeże nazywa się, tam gdzie jest Tropea, Wybrzeże Bogów. I faktycznie jest ładne, naprawdę. No, Włochy, słuchajcie, nie są tanią destynacją generalnie. Więc wszystkie atrakcje, jakie tam sobie zafundujecie, a można ich zafundować sobie sporo. Przede wszystkim te różne rejsy statkami w różne strony, wzdłuż wybrzeża, z nurkowaniem, snorklingiem. Jest bardzo wielki wybór tego. Jeśli lecicie tylko na parę dni, to warto to sobie z wyprzedzeniem zarezerwować. Jeśli jesteście dłużej, to myślę, że nie będzie większego problemu, żeby sobie taki kurs zorganizować nawet na miejscu. Natomiast jeszcze jest jedna ciekawostka, która tutaj jest, słuchajcie, to między innymi z Tropea, ale nie tylko z Tropea, bo z sycylijskich większych portów pewnie też będzie. Można sobie kupić całodniowy rejs po Wyspach Liparyjskich i w tym, słuchajcie, jest rejs na oglądanie, to prawda z daleka z morza, ale zawsze jedynego czynnego już 2000 lat stale praktycznie wulkanu, to jest Stromboli. I Stromboli generalnie jest widoczne z Tropei, jest widoczne na horyzoncie, natomiast statkiem jak popłyniecie, to od drugiej strony, od strony takiego, powiedziałbym, otwartego morza, bo od naszej strony, gdzie będziecie, od wybrzeża może włoskiego, od włoskiego Buta, to tego nie widać, ale z drugiej strony ten wulkan cały czas, słuchajcie, pluje lawą i ta lawa cały czas płynie. Praktycznie macie 100% pewności, że tą lawę zobaczycie. Chyba że będziecie mieli takiego troszeczkę mini pecha jak ja, że u wierzchołka Stromboli uwiesi się jakaś chmurka. I ona przez chwilkę nam bardzo psuła ten widok na tą wydobywającą się lawę. Muszę od razu powiedzieć. Ale generalnie potem na szczęście troszkę się rozwiała i udało nam się zobaczyć wypływ tej lawy, a nawet przez chwilę był taki mini wybuch na wierzchołku, więc miałem być może jedyną w swoim życiu okazję. Jest co prawda z bardzo daleka, ale jednak zobaczyłem na żywo wulkan. I to w Europie, słuchajcie, nie będąc na Islandii, gdzie te wulkany mają trochę inny charakter.
Tak więc cóż, no Wybrzeże Bogów, słuchajcie, Tropea, Lamezja, La Spezia. Taki kierunek nieoczywisty. Sama Lamezja, no to taka powiedzmy, jako miejscowość, ale z Lamezji jeszcze parę Wam tutaj informacji cenowych sprzedam. Z Lamezji warto jest kupić z aeroportu, czyli z lotniska. Można kupić zaraz w automacie bilet do Tropei i on jest taki łączony, bo bilet jest od razu na autobus, który z lotniska wiezie Cię na dworzec kolejowy i z dworca kolejowego jest pociąg, który jedzie do Reggio, coś tam, daleko jeszcze za Tropea, w takiej większej miejscowości, tam zupełnie na samym końcu tego buta włoskiego. I taki bilet łączony kosztuje, słuchajcie, 6 euro. Siadacie, jedziecie i jesteście, tak, po około godziny. Naprawdę w Tropei z dworca do centrum nie jest daleko, to jest jakieś 15 minut, może z torbami 15 minut na piechotę, to bez toreb to może nawet szybciej, może nawet w 10 minut można dojść do centrum. A Tropea, słuchajcie, jest naprawdę bardzo turystyczna. Tam już chyba jest wszystko, zobaczmy. Bardzo turystyczna i bardzo... Kamień 4,5 tysiąca. Oj, to chyba przysypałem trochę, no właśnie. Dobra, trzeba maszynkę wyłączyć i zerkniemy tu za chwilkę. Dobra, to maszyny niech stoją. Tu ciągle pamiętam, że mam taką kubkę, nie wiem skąd, ale do pozbierania. To nasza maszynka, nasz poczciwy Fordzik. O. Wapno mam 67 tysięcy. Oj, to mógłbym znowu próbować, gdzie jest ta. To jak tylko tutaj wyrobimy to wapno, to trzeba będzie, widzę, próbować, to kamień wapienny, to trzeba będzie próbować workować. Tak jest, workować. Dobra. To tutaj by było na tyle. Zobaczmy teraz z drugiej strony. Czyli tutaj w tym ogródku wsiądziemy do tego pojazdu. Tutaj też mamy niezły zestaw tych pojazdów. W listopadzie pszczoły nie pracują. Ja już tutaj jabłka nie produkuję w listopadzie, no bo nie wypada. Chociaż w listopadzie może. No nie wiem, ale chyba się już nie zbiera jabłek. Aha, tutaj to trzeba włączyć, tu trzeba nasypać. Nadal produkujemy mus jabłkowy. Skrzyneczka nam się troszkę tutaj obaliła. Co jeszcze można w Tropei zobaczyć? To popatrzcie sobie na YouTubach, jest masę filmów podróżniczych, w sensie z kanałów podróżniczych. I Tropea i okolice Pizzo, gdzie można kupić fajne tartufo. No, generalnie kierunek polecam. Aha, jeszcze o pieniążkach chciałem powiedzieć. No cóż, lody średnio w Tropei kosztują 3 euro za takie średniaki. Za medium, że tak powiem. Medium cup. Troszkę się rozproszyłem, ale ja myślę, że muszę jeszcze trawę zebrać dla moich tutaj zwierzaków, bo one będą tu kiepsko wyglądało zaraz bez tej trawy. To będzie chyba ostatni pokos trawy. No, bo tej trawy tutaj nie jest zbyt wiele. I nie wiem, czy do wiosny doczekam, więc muszę ten pokos właśnie zrobić. Albo trzeba sprzedać trochę tych zwierzaków, jak to tutaj wygląda teraz z tymi zwierzakami.
No całkiem fajne ceny już mają, ta 7-miesięczna, 16 miesięcy, 5 sztuk po 2000. Minus transport zostanę 1900. No. No te 16-miesięczne to na bank można by już sprzedać chyba, co? A jaka jest cena tutaj? 18 miesięcy. Ale ja mam tutaj nie tą raz jako tą. 2300 są 18-miesięczne. A ja mam 16 za 2000. No to już tak te 300 pal 6. Ale można by ich trochę sprzedać, żeby troszkę mniej mi tutaj na zimę żarcia żarły. Pytanie tylko, czy ja chcę kupić transport jakiś, żeby wziąć i przewieźć je do sprzedaży, nie? I jeszcze jak wygląda sprawa z wodą. Wody jest bardzo mało. No cóż, no to tradycyjnie jedziemy najpierw po wodę. O, ale mogę wody jeszcze dolać. Już to zaczyna lepiej wyglądać. Ok. Tak, czyli już o wodę się chyba nie muszę martwić. Tak, mam połowę zbiornika, to powinno mi dać czas. Myślę, że mógłbym się wziąć teraz za koszenie, aczkolwiek bardzo źle widzę. Jaka będzie pogoda? Jeszcze zobaczmy, czy będzie padać dzisiaj. No nie spodziewamy się, ale już temperatura w listopadzie spada. I na pewno w listopadzie coś można by powoli sprzedać. O, Mozzarelka w październiku miała nawet lepszą cenę, teraz jest troszkę gorsza, ale ja mozzarelki prawie nie mam, bawole mleko prawie nie mam, ale mleko mam sporo, no i trzeba by go jeszcze je puścić i sprzedać. Dobra, posprzedawajmy trochę rzeczy. Te, które są tutaj. Mogę to posortować? Mogę. O, fajnie, jaki fajny mod. Masełko do sprzedaży, kozie mleko. Wiśnie to już nie mamy wiśni. Dobra, to zajmijmy się może w takim razie sprzedażą. Chociaż jeszcze mnie korci, żeby zobaczyć, co my tutaj mamy. Odpada na pewno za drogie. Kultywatory płytkie. No, 8 metrów to jest fajny. 320 koni to nie dla mnie. Komatsu na pewno nie. No i ta ścielarka to raczej też nie. Nie użyję, nie mam na razie nic takiego, co mógłbym pościelić. Ok. Tak jeszcze wracając tylko się nie mogę skupić, jak kurczę opowiadam o tym moim wyjeździe. Dobra, zacznijmy może jakąś pracę najpierw. Tylko jaką pracę mógłbym tutaj zacząć? Stoi mój nabytek, tutaj nie ma nic do roboty, tu nie ma materiałów do przeróbki. Czyli nie mamy żadnej kiszonki, jest zgrabiarka. Dobra, to będzie tutaj dużo widzę dużo pracy związanej z koszeniem. Więc najpierw może spróbujmy zrobić odwózkę.
A może z takiego widoku będzie zabawniej zrobić odwózkę tego mleka do mleczarni. Zaparkujemy rower trochę dalej, bo... O, jeszcze tylko zobaczymy, czy nasz elektryk jest wyłączony. Tak, tutaj nie spodziewam się, żebym chciał... O, sery też pójdą do sprzedaży zaraz. Hop. Ale najpierw weźmiemy mleko. Zapakujemy tutaj. Co tam jeszcze? Takie kanapki, tak, włoskie, słynne. Słuchajcie, jeśli kupicie w takim okienku, budce, która robi kanapki dla turystów, to zapłacicie od 10 euro w górę. Natomiast jak kupicie to samo, poprosicie o zrobienie kanapek w... w sklepie, to około 6,5 euro w górę taka kanapka będzie kosztowała, czyli w zasadzie połowa ceny, a kanapka jest tak samo smaczna. No, powiedziałbym tak samo zaspokaja głód. Czy jest tak samo smaczna, to niektórzy by może chcieli ze mną dyskutować, bo tam troszkę więcej sosów jest, ale można sobie na przykład zażyczyć, są takie miejsca, gdzie możecie dostać i oliwki do tej kanapki i kurczę, nie zapomniałem, taka zielona pasta jest, wyszło mi z głowy nazwa w tej chwili. Bardzo dobra zrobiona. Także bardzo fajnie można kanapeczki sobie zamówić w sklepie i no niemal każdy sklep zrobi te kanapki. Także polecam. Co jeszcze z fajnych rzeczy? No oczywiście najfajniejsze są może z niefajnych to jest to, że plaże są płatne. Jeśli na plaży stoją parasole do wypożyczenia, to pierwszy rząd tych... Aha, w drugą stronę chcemy jechać. Pierwszy rząd tych parasoli płatny jest jak na ten rok, to jest 40 euro, drugi rząd 35. I na tych plażach, gdzie są te płatne parasole, to niestety nie możecie się rozbić ze swoim kocykiem, swoim parasolem, co bardzo polecam, ale kawałeczek dalej obok tych plaż są miejsca, które są jakby publiczne i tam można sobie wbić swój parasol. Koszt zakupu takiego parasola to jest około od 14 chyba euro w górę. 14, nie wiem, 16 widziałem, jakoś tak. Także słuchajcie, jeden dzień plażowania to na takiej plaży za płatny parasol to jest praktycznie można kupić 2 parasole i mieć to na dłużej, jeśli ktoś tam zamierza oczywiście dłużej zostać i plażować. Co jeszcze? Jeśli ktoś lubi snorking, to można sobie wykupić taką wycieczkę, gdzie można również w ciekawym miejscu ponurkować i popatrzeć, jak wygląda tam życie podwodne. Albo można sobie kupić maskę w sklepie i z plaży praktycznie równie dobrze można sobie ponurkować. Znaczy nie wiem, czy... Może inaczej. Ja nie jestem fachowcem od nurkowania, to nie powiem, ale jak staniecie w wodzie, słuchajcie, to małe rybki pływają wam między nogami. No, jak to się otwierało? Muszę dalej stanąć. Ach, to była nie ta literka. No, pani duch normalnie przenika mi przez samochód. No, 1000, no ładnie, za ten serki to ładne są pieniążki. Także polecam, bardzo fajna destynacja, tylko weźcie worek pieniążków ze sobą. W sklepach można płacić kartą, więc jakąś fajną kartę kredytową. Ale też są miejsca, gdzie kartą nie zapłacicie, na przykład jeśli sobie wynajmiecie prywatny transport, to raczej pan będzie żądał gotówki.
Dobra, i teraz tak, a reszta do mleczarni. Pytanie tylko, gdzie jest mleczarnia? Ja bym chciał się dowiedzieć. Mnie pamięć nie myli, to ta mleczarnia była gdzieś... Gdzie? To chyba nie jest mleczarnia. Czekajcie, spróbujmy z drugiej strony to zobaczyć. Ceny. Weźmy sobie mleko. A w sklepie wiejskim, którym praktycznie jestem, no 2000, to nie jest zła cena. To może byśmy to mleko tutaj sprzedali. Tylko czy ja chcę to mleczko tak nosić po jednym? No zobaczmy, ile tutaj kosztuje takie jedno mleczko. 718 do schowka bym wszedł. 718, a zobaczmy jaka jest cena tutaj. A może warto po prostu podjechać tu i tutaj sprzedać to mleko. To jest 718, to szybciej będzie podjechać i je tutaj opchnąć. Tak zrobimy. Zamkniemy, zapniemy pasy. No i jedziemy. Ceny jeszcze w restauracjach. Pizzę możecie kupić margaritę od 10 euro. W jakichś miejscach, które sprzedają pizzę na kawałki, ta cena jest... czyżbym tutaj źle podjechał? Ta cena jest zdecydowanie niższa. No o kilka euro jest niższa, no nie tak znowu super niska. Dobra, krówki dały mi troszkę pieniążków. Byśmy mogli teraz wrócić i troszkę zrobić porządek z płodami rolnymi. Też wydaje mi się, że mogę częściowo je posprzedawać. Więc podjedziemy na ogródek działkowy i troszkę tych płodów spakujemy. Żebym tylko wjazdu tradycyjnie nie przegapił. Czy on nie jest gdzieś tutaj właśnie? Coś to mi się tak kojarzy. Troszkę nie grałem i proszę bardzo. Tak to tutaj jakaś niespodzianka. Tak właśnie, on tutaj będzie? Będzie tutaj, tylko trzeba tędy podjechać obok tych otwartych wrót. Tak, tutaj mamy kozy. A tutaj dojedziemy na nasz ogródek działkowy, który przynosi też całkiem fajne zyski i praktycznie cały rok. Czy ja tutaj chcę wjechać? Dobra. OK. Myślę, że możemy załadować. Co się da? Nic się nie da załadować? Aha. Wszystko jest jakby daleko. Dobra. To zacznijmy załadunek. Także słuchajcie, Włochy. No to jeśli ktoś był we Włoszech, to Kalabria, dosyć taki biedny region jako taki, ale Tropea, no na pewno z was troszkę pieniążków wyciągnie. Także no to jak każda miejscowość turystyczna ma swoje atrakcje i te atrakcje parę złotych zawsze będą kosztować. I to jest rzecz oczywista. Jest to, jak mówi klasyk, oczywista oczywistość. Się tylko zastanawiam, czy ja to mogę lepiej jakoś tu poukładać.
Hop. No, come on. Dobra. O. W ten deseń. No to teraz tak. To możemy tak układać. Hop. Hop. Dobra, zaraz to skończymy. Dobra, papryczki i kalafiorki mamy spakowane. Trochę ręcznie, trochę automatycznie. Pozwolę sobie teraz spakować jeszcze truskawki, ale raczej bardziej automatycznie niż ręcznie. To samo tutaj zrobimy z tymi pomidorkami. Ok, myślę, że dadzą się już spakować. Tu mamy jeszcze szczypiorek, cebulkę, jak to woli. Dobra. Mamy też sałatę. 2 kartoniki. Hop. Nie wiem, czy to już będzie następny, że tak powiem, transport, czy nie, to się okaże. Dobra, no to szybciutko ładujemy. Aha, już się nie chce z automatu ładować. A gdybym to rozładował i załadował? Muszę przyznać, że trochę dziwnie, ale się prawie wszystko załadowało. No to tu widzę, że trochę szkoda mojej ręcznej roboty było na ten załadunek. Dobra, po pierwsze zrobimy jeszcze zamknij klapkę. Nie było jakichś niespodzianek i tą skrzyneczkę i tą drugą też wrzucimy. Hop. Hop, tutaj sobie będą. Dobra, i tutaj mamy jeszcze szczypiorek. Myślę, że on tutaj w zupełności się zmieści. No, ale już się nie chce sam załadować. Dobra, nie, to nie. To zrobimy to ręcznie. Czyli hop. Szczypiorku nie jest tutaj jakoś nadmiernie dużo. Tylko on to tak jakoś się złośliwie opiera. O. Także jeszcze raz wracając do wakacji, to polecam. Jeśli nie chcecie do Tropei, lećcie gdziekolwiek, słuchajcie, albo wyjeżdżajcie w Polskę, albo ale urlop jakiś fajnie jest sobie zrobić, żeby naładować baterię, żeby z nowymi siłami wrócić do farminga, a ewentualnie innych zajęć, które lubicie robić. Dobra, to zrobimy na końcu. Teraz weźmiemy sobie jeszcze te 2 sałaty. Je byśmy też tutaj, myślę, zaraz zmieścili. No i czas będzie tutaj uzupełnić wszystkie materiały w tym ogródku, chociaż w listopadzie to już produkcja rolna w ogródku powinna raczej się zakończyć, no ale chyba na naszej wersji mapy to jeszcze nie będzie koniec. Zamknie się? Nie wiem, czy się zamknie, ale na pewno się przewróci. W ogóle co tutaj się porobiło z tym?
Ale 2 sałaty to myślę, że spokojnie dołożę. Może nie tu, a tu? Aha. No dobra, będzie jedna. Będzie druga. Może tak. O, i 2 koszyki winogron. Myślę, że w zupełności damy radę. No, wielki transport mi tutaj wyszedł. No, jeszcze koszyk na koszyk wstawimy, albo tak, o. Dobra, Sezamie, zamknij się. Pozapinamy wszystko i robimy wycofaj. Słuchajcie, no dzisiejszy odcinek to znowu mamy taki odcinek trochę przegadany, nie? Trochę mało farminga, ale polecam wszystkich. Kalabria, bardzo ładna destynacja, w sensie Wybrzeże Bogów. Tam oprócz Tropei to jest, tak jak mówię, w okolicy Tropei wszystkie te miejscowości są całkiem sympatyczne. Perchea czy Pergea, jakoś tak to się nazywało, gdzie jest jedna też z ładniejszych plaż na tym wybrzeżu. Jest jeszcze Capo Vaticano, tam niestety nie byłem, nie dotarłem. Trochę żałuję, ale ja miałem taką ekipę, która niespecjalnie chciała podróżować, tylko wolała spędzać właśnie urlop na plaży. Więc no, żeśmy tak super nie zwiedzili wszystkiego. Dobra, 23 000 nam wpadły za sprzedane produkty. To miło. W zasadzie 24 000. No to ładnie po prostu. No nie oszukujmy się, ja teraz będę dużo sprzedawał, bo i ta produkcja tego wapna to jest praktycznie stały punkt programu. Tak, jak również, może to zaparkuję przez chwilkę z boku, jak również produkcja musu jabłkowego de facto też jest stałym punktem programu, więc tych sprzedaży będzie dużo. I no niestety tak, no tak to będzie wyglądało. Tutaj coraz więcej pracy nas czeka. Ja myślę, że ja nawet bym się pokusił, zobacz ile to kosztuje, pokusiłbym się o zakup tej przyczepy do transportu bydła, która jest przyczepą startową, jeśli chodzi o Hofbergman, tylko nie pamiętam, w którym ona jest miejscu. Ta nie, bo to jest troszkę za mała. 4 sztuki. O, a tu palety są ciekawe. Gdzie to jest? Może zróbmy tak. Kategorie. Nie. Wybierz i poszukajmy. O, spacja. No chwilę, nie, a nie mogę tu przez C szukać? Jak to jest? A tu mogę? A tu mogę. Ciekawostka. To wszystko, co ma Hof w nazwie, a niekoniecznie jest Hofbergman. Dobra, zaraz sobie odszukam tą przyczepkę. Jak tak się wolniej przewija, to ją widać. To tutaj jest LSFM. Mamy Livestock Trailer i to jest ta przyczepka. Ono kosztuje niestety 17 500.
Nie tylko 5 sztuk krówek mogę wziąć. To ciekawostka jest przyrodnicza, bo to bardzo mało jest. 5, 17, 500 i tylko tyle krówek. No to zobaczmy, czy jakieś inne przyczepki spełniają ten warunek, żeby transportować. Słuchajcie, no z tym transportem zwierząt to tak trochę biednie u mnie, bo mamy albo Lizarda za 1800, który mi troszkę do tej serii nie pasuje, albo za 17500 LSFM Innovation. Popatrzcie, ona tutaj mieści też 5 sztuk bydła, tak jak i ta, więc z jednej strony, tylko tutaj świnek wchodzi 13, 12, 6, a tutaj świnek 8, 8 i 4, ale różnica w cenie to jest przepaść. Jeśli ta by włożyła 50, to by warto było kupić. Natomiast tak się zastanawiam i może jednak ja ją kupię, mimo tego, że ona taką wielką cenę ma. Ja już dosyć dobrze zarabiam. Tylko dla 5 sztuk bydła, jak ja to sprzedam, to czekajcie, bo to chyba mi się szybko nie zwróci. Tak się zastanawiam nad tym. Ile ja będę na tą przyczepkę samą pracował? No, zerknijmy. Jakbym chciał sprzedać te 5 sztuk, to jest opłata za jedną sztukę, no liczmy 100, za 5 sztuk będzie załóżmy 500. 500 to przyczepka mi się zwraca, za 10 sztuk będzie 1000. Przy 170 sztukach dopiero mi się zwraca przyczepka, czyli jak będę konsekwentnie przewiozę 170 sztuk, to mi się ta przyczepa dopiero zwróci, słuchajcie. No stopa zwrotu nie jest zbyt duża, ale fan jest nie do przecenienia, więc może weźmy sobie tą przyczepkę z kołami tylko jakimiś fajnymi, szerokie opony niech będą. O, z dopłatą się wiąże, nie, to koła standard. To bez dopłaty. Wszystko mi reszta pasuje, więc weźmiemy kup i zaraz też będziemy robili sprzedaż. Jeszcze nigdy nie sprzedawałem z przyczepą, ale tutaj mam traktor, więc słuchajcie, następny odcinek widzimy się na sprzedaży. Tymczasem jeśli macie jakieś pytania do Tropei, to zapraszam, albo do Kalabrii, co będę umiał, to podpowiem. Co jeszcze? Jeśli ktoś nie był we Włoszech, to dodam jeszcze z ciekawostek, że we Włoszech nie daje się napiwków, gdyż każda knajpa bardzo często, czy zawsze prawie, no prawie zawsze, zaraz powiem o wyjątkach, tak zupełnie na koniec, dolicza Ci do rachunku taką pozycję pod tytułem Coperto. I to Coperto to jest właśnie napiwek i najczęściej wynosi on, to jest różnie, ale jest to minimum 2-3 euro od osoby, która siedzi przy stoliku, słuchajcie. 2-3 euro od osoby. Albo procent od wartości zamówienia i minimum 2-3 euro. Także to jest Coperto, aczkolwiek są też, spotkałem się szyldy restauracji, które reklamują, że u nich nie ma Coperto, czy nie musisz tego napiwku płacić, nie jest on doliczony, bo po prostu, a w każdych innych knajpach ten napiwek jest w rachunku jako pozycja i nie da rady go z tego rachunku skasować. To tyle, jeśli chodzi, słuchajcie, o kogoś, kto był pierwszy raz we Włoszech, to musi się z tym liczyć, że to 2-3 euro od osoby zawsze dodatkowe zostawi w restauracji. Także, ale generalnie, jeśli nie chcecie się stołować w restauracji, jest to też możliwe, a jeśli odjedziecie trochę dalej od Tropei, to wszystkie restauracje będą tańsze i również serwują bardzo dobre dania. Na przykład jak byliśmy w tych miejscowościach i tam jedliśmy obiady, to one wychodziły nas przynajmniej o 1/3, czasem nawet o połowę taniej niż Tropei.
I wszystko kosztowało analogicznie mniej. Jeśli na przykład Tropei pizza margherita kosztowała 10 euro, to w tych mniejszych miejscowościach margherita już jest od 6,50 do kupienia, a nawet może od 6, dobrze poszukał. I smakuje równie wybornie jak ta w Tropei. Także słuchajcie, miejscowość fajna, polecam. Godzinę już nagrywamy, więc żegnam się z Wami i cóż, planujcie wakacje, wyjeżdżajcie i bawcie się dobrze. No to zdrówko dla Was. Cześć!